Osoby, które chcą stworzyć swój pierwszy kurs online, trafiają na wiele wyzwań, o których wcześniej nawet nie myśleli, że przyjdzie im się z tym mierzyć. Gdzie opublikować swój kurs, aby jak najbardziej go zabezpieczyć przed kopiowaniem? Jak ustawić całą platformę, aby klient po zakupie od razu dostawał dostęp do wszystkiego, do czego ma dostać dostęp? Jak podpiąć płatności online i faktury? Jak zautomatyzować wysyłkę faktur, kiedy zamówienie jest opłacone? Czy da się mieć platformę, za którą nie trzeba płacić, jeżeli kurs się nie sprzedaje? Początki bywają trudne, a skomplikowane, zawiłe, techniczne aspekty, układanie, ustawianie tego wszystkiego zablokowały już niejeden ciekawie zapowiadający się kurs online. W tym filmie opowiem Ci o rozwiązaniu, które urzekło mnie swoją intuicyjnością, łatwością obsługi i skutecznością. Żałuję, że go nie było kilka lat temu, kiedy zaczynałem tworzyć swoje pierwsze kursy online. Cześć, z tej strony Kamil Wizurej i dzisiaj chcę Ci powiedzieć kilka słów o eduj.pl. Naprawdę to jest świetna platforma, którą warto przetestować. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś jako twórca, specjalista w swoim fachu mógł skupić się jedynie na nagraniu i stworzeniu, dostarczeniu dobrego kursu online, a cała reszta zrobi się za Ciebie sama. Czyż nie byłoby fantastycznie? To jest właśnie eduj.pl, platforma, która robi za Ciebie wszystko, a Ty skupiasz się na dostarczaniu wartościowych treści dla swoich kursantów. Umieszczając kurs na eduj.pl zabezpieczasz się maksymalnie przed nielegalnym kopiowaniem, dzięki czemu Twój kurs nie będzie latał gdzieś po torrentach, a Ty nie tracisz na tym pieniędzy. Zakupy z punktu widzenia klienta są niesamowicie proste. Kiedy jest na stronie Twojego kursu, wystarczy, że kliknie kup teraz, uzupełni swoje dane, a strona automatycznie przekieruje go do szybkich płatności, gdzie może wybrać kilka opcji, o których za chwilę powiem Ci więcej, a następnie pełna automatyzacja. Na maila dostaje dostęp do swojego kursu, od razu zakłada mu się konto na platformie, wszystko dzieje się samo. A co to oznacza dla Ciebie? Że nie musisz się użerać z żadnymi technicznymi zawiłościami, które są na tak zwanym backendzie, czyli od zaplecza. Tutaj jest wszystko tak proste, jak wgrywanie i wysyłanie załączników mailem. Dosłownie do tego można porównać umieszczanie swojego kursu na eduj.pl. Żadnych zawiłości. Jak masz swój kurs, masz pliki wideo, to umieszczasz lekcje. Jak chcesz dodać okładkę, to dodajesz okładkę. Jak chcesz dodać jakiś załącznik, prezentację, arkusz, dodatkowe materiały, to wgrywasz to dosłownie, jakbyś wgrywał załącznik do swojego maila. Nie musisz się martwić o podpięcie bramki płatności, gdzie są klucze API, gdzie je wrzucić, skąd je wziąć. Nie musisz się użerać z supportem, nie musisz czekać na akceptację Twojego wniosku, nie musisz robić żadnych przelewów weryfikacyjnych. Naprawdę oszczędzasz kupę czasu, bo tutaj już wszystko jest i działa. Twój klient ma do wyboru cały wachlarz płatności. Może zapłacić kartą, przelewem, blikiem i może też wziąć kurs na raty, bo to Ty ustalasz cenę swojego kursu, więc jeżeli ona jest wyższa i klient mógłby mieć obiekcję, że no tutaj nie za bardzo, to może po prostu złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty albo o odroczoną płatność o kilkadziesiąt dni i naprawdę to rozwiązuje wiele problemów. Nie martwisz się, czy on Ci zapłaci kolejną ratę, czy musisz mu wystawić wtedy kolejną fakturę. Jak już jesteśmy przy fakturach, nie musisz też martwić się o wysyłkę faktur, ich automatyzację. Wszystko Eduj bierze na siebie. Czyli gdy tylko klient opłaci kurs i zaznaczył, że chce otrzymać fakturę za ten kurs, to po prostu dostaje z automatu fakturę za to, co zamówił. Poza tym, że oszczędzasz czas na wysyłkę faktur, zbieranie danych, ewentualne korekty, poprawki, to wszystko Eduj bierze na siebie i niczym się nie przejmujesz, to przede wszystkim nie ponosisz dodatkowych kosztów, bo takie programy do wysyłki faktur też swoje kosztują i za to trzeba regularnie płacić. No albo co miesiąc, co kwartał czy co rok. Ale nie musisz tego robić, bo tutaj wszystko masz. I teraz najlepsze. Nie ponosisz żadnych stałych opłat za to, że klienci przerabiają Twój kurs, że go kupują, że on jest w internecie, że masz swoje miejsce w sieci, gdzie jest Twój kurs cały czas do kupienia. Żadnych stałych opłat. Płacisz tylko i wyłącznie od sprzedaży. Jeżeli jakiś kurs się sprzeda, ktoś go kupi, to wtedy dzielisz się prowizją. I tyle. Na rynku są 3 najpopularniejsze rozwiązania, jeżeli chodzi o platformy z kursami online.
Pierwsze z nich to płatność jednorazowa za dedykowaną platformę, czyli zlecasz wykonanie platformy jakiemuś podwykonawcy w firmie, która ma swoich programistów, oni tworzą taką platformę dla Ciebie, ustalają wszystkie funkcjonalności, które chcesz mieć, płacisz za to raz. Minimalny koszt takiej platformy to kilka tysięcy złotych. Najczęściej jest to stawka między 6 a 8 tysięcy złotych, a górnej granicy tak naprawdę nie ma, bo jak tylko sobie coś wymyślisz, że tam to musi być i bardzo tego chcesz, no to wszystko da się zrobić, ale wszystko też odpowiednio kosztuje. Więc najdroższa platforma, o której słyszałem, kosztowała 120 tysięcy złotych. Czemu nie? No i korzystasz sobie dowoli. A tak naprawdę dopóki coś się nie popsuje, bo wtedy musisz dodatkowo zapłacić za obsługę takiej platformy. No i to też nie są najniższe stawki. Więc nie do końca jest to opłacalne rozwiązanie, zwłaszcza na początku, jeżeli nie masz swojej gigantycznej platformy z setkami kursów. To po prostu się nie kalkuluje. Drugie rozwiązanie to są abonamenty, gdzie płacisz za dostęp do platformy co roku albo w abonamencie miesięcznym. No i tutaj szkopuł polega na tym, że nawet jak nic nie sprzedajesz, to i tak musisz płacić, żeby twoi kursanci mieli do tego dostęp. I weźmy taki najczarniejszy scenariusz. Załóżmy, że tworzysz swój kurs online, zapisuje się na niego kilkanaście, kilkadziesiąt osób, powiedzmy 25 osób. No i dajesz tym wszystkim ludziom dostęp dożywotni albo na 2 lata. No i teraz, jeżeli oni przerobią taki kurs w ciągu pierwszego tygodnia albo pierwszego miesiąca, to zobowiązujesz się, że mogą tam później zajrzeć, ile razy tylko będą chcieli. Co oznacza, że musisz cały czas płacić za taką platformę, aby oni mogli się tam zalogować. Jeżeli przestaniesz płacić, odetniesz im dostęp. Po prostu dostaną informację, że platforma nie działa i muszą się skontaktować z twórcą kursu, którego kurs kupili, żeby on odblokował tą platformę. Czyli jeżeli nie opłacisz, to dostaniesz masę maili, dlaczego nie ma dostępu. Ceny takich platform to od 100 zł do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od wariantu, który wybierasz, a ten uzależniony jest przede wszystkim od 2 rzeczy. No, od 3. Po pierwsze od funkcjonalności, czyli wersja najtańsza ma bardzo ograniczone funkcjonalności, często nie można tam zrobić testów, nie można wystawić automatycznie certyfikatu po ukończeniu kursu. Trzeba naprawdę tam wtedy dużo jeszcze czasu w to zainwestować. Drugi czynnik, który ma na to wpływ, to liczba użytkowników, czyli im więcej masz kursantów, tym więcej musisz zapłacić. I trzeci czynnik to im dłuższy jest kurs, czyli im więcej masz materiału, im więcej on zajmuje przestrzeni na dysku, na serwerze, tym również te koszty są wyższe. I tutaj kolejny przejaw geniuszu twórców eduj.pl, bo płacisz tylko wtedy, kiedy coś sprzedajesz. Sprzedasz jeden kurs, płacisz od tego jednego sprzedanego kursu, a dostęp jest dalej dożywotni. Nie ma żadnych ukrytych opłat, nie musisz za nic dopłacać za tydzień, miesiąc, 2, nigdy. Po prostu tak już mają. Jeżeli sprzedać się 10 kursów, 50, 100, płacisz od nich, ale tylko ten jeden raz. Jeżeli w kolejnym miesiącu nie promujesz swojego kursu, nie sprzedajesz, nikt się nie zapisuje, nikt nie kupuje, to nie ponosisz żadnych kosztów, a użytkownicy mają dostęp dożywotni. Cały czas mogą ten kurs przerabiać, cały czas mogą z niego korzystać, cały czas mogą rozwiązywać testy, pobierać materiały i na koniec mogą dostać certyfikat za uczestnictwo w Twoim kursie. To jest naprawdę dobre rozwiązanie. Być może myślisz sobie teraz, dobra, to na pewno trzeba im odpalać jakąś grubą działkę, skoro oni biorą na siebie koszty księgowości, faktur, wysyłki maili. Tu już odpadają jakieś 3 oprogramowania dodatkowe. Wszystko to jest już podpięte, wszystko to działa, nie trzeba się tym zajmować. Cała obsługa platformy, wszystkie błędy, awarie, dostępy, wszystkie kwestie techniczne biorą na siebie, to ile oni za to chcą? Pewnie jakąś większość, co? No nie, tu jest jeszcze lepsza wiadomość, bo w pierwszym miesiącu, zwłaszcza od opublikowania swojego kursu, ta prowizja, którą eduj.pl pobiera od Ciebie, to od 2 do 20%, czyli naprawdę niewiele. To jest hit. Nie ma takiej alternatywy na rynku polskim, ani też zagranicznym. Naprawdę to jest najlepsza oferta. Więc jeżeli myślisz o swoim kursie i o wyborze platformy, to ja szczerze rekomenduję, bo to jest bardzo dobre rozwiązanie. W pierwszym miesiącu są warunki promocyjne, później ta cena trochę idzie do góry, czy te procenty rosną, ale one nadal są zabójczo dobre. Zwłaszcza jak na to wszystko, co Eduj bierze na siebie. Także zapraszam, dołącz do nas, postaw tam swoją platformę, stwórz tam swój kurs
i ciesz się tym, co robisz najlepiej. Dziel się wiedzą, pomagaj ludziom, a nie martw się o wysyłkę maili, aktualizacje, integracje i jakieś inne techniczne zawiłości, bo szkoda na to czasu. A jeszcze bym zapomniał, jest jeszcze jedna rzecz, żeby było mało. W momencie, kiedy przygotowywałem scenariusz do tego nagrania i sobie robiłem notatki, co wam powiedzieć, to tego jeszcze nie było, a teraz już jest. Aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna, ponieważ twórcy Eduya dokładnie wiedzą, że użytkownicy lubią sobie szybko doładować wiedzę, uczą się, kiedy są w podróży, kiedy są w komunikacji miejskiej, kiedy są na spacerze albo robią cardio na siłowni. Więc żeby to wszystko uprościć, ułatwić, stworzyli aplikację mobilną, gdzie użytkownicy mają dostępy do wykupionych kursów, a ty jako twórca masz dostęp do panelu twórcy, więc możesz sobie w telefonie oglądać, jak ci rosną cyferki za sprzedane kursy. To też jest naprawdę dobre rozwiązanie. Wow, to jest przejaw tego, że klient jest na pierwszym miejscu i podziwiam, szanuję, wspieram i dlatego przygotowuję dla Ciebie kolejny materiał. Już niedługo będzie kolejny film. Jeżeli masz jakieś prośby, masz jakieś pytania odnośnie eduj.pl, odnośnie kursów online, tworzenia, nagrywania, cokolwiek, co dotyczy tego procesu, to śmiało pisz w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, bądź też nagram dla Ciebie specjalny materiał, w którym ujmę tą odpowiedź najpełniej, jak to tylko możliwe. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.